Hej, hej, witajcie, mam dzisiaj dla Was kolejnego mini PC, tym razem Geekom Model A8 z Ryzenem 7 8845HS, już w architekturze Zen 4. To mocne APU ze zintegrowanym Radeonem 780M oraz dodatkowym układem NPU. Cyberpunk 2077 Full HD na tym maleństwie, dlaczego nie? Zapraszam. Rozwijające się prężnie komputery segmentu mini PC stają się coraz wydajniejsze i w niczym nie ustępują konwencjonalnym komputerom stacjonarnym w codziennych zastosowaniach. Geekom Model A8 może jednak nie tylko pochwalić się topową specyfikacją, ale przyciąga również swoim eleganckim wzornictwem. Mamy tutaj w przeciwieństwie do recenzowanego przeze mnie niedawno Bimaxa już nie tylko imitację szczotkowanego aluminium, A8 wykonany jest w całości z aluminium, co zapewnia zwartość całej konstrukcji oraz dobrze prezentuje się na biurku. Powierzchnia jest matowa i nie uświadczymy nadmiernego palcowania. Kostka ma wymiary i nie wliczając zasilacza waży 400 gram. Urządzenie otrzymałem ponownie dzięki uprzejmości geekbuying.pl, za co serdecznie dziękuję. Niezbędne linki zostawiam Wam w opisie filmu, dokładnie prowadzące do tego modelu z Ryzenem 7 8845HS, a dodatkowo z kodem widocznym na ekranie możecie liczyć na 6% ekstra przy zakupie. Kod umieszczam też w opisie filmu. Prezentowany model A8 wyposażony jest w procesor Ryzen 7 8845HS. To potężny układ z rodziny Hawk Point oparty o architekturę Zen 4, jednostka 8-rdzeniowa, 16-wątkowa, pracuje z częstotliwością do 5,1 GHz. Nasze APU, w przeciwieństwie do starszych braci z rodziny Phoenix czy Dragon Range, pochwalić się może m.in. drugą generacją technologii Ryzen AI, czyli dodatkowym układem scalonym NPU, odpowiedzialnym za wykonywanie obliczeń wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe. Druga generacja to wydajność na poziomie 16 TOPSów, możemy więc wykonywać do 16 bilionów operacji na sekundę. Zastosowań już jest wiele, a liczba ta stale rośnie. CapCut, Adobe Premiere czy na przykład DaVinci Resolve, wszystkie w mniejszym lub większym stopniu już potrafią wykorzystywać potencjał dodatkowego stalaka. Ostatnim, ale nie mniej ważnym układem zaszytym w naszym APU jest oczywiście procesor graficzny Radeon 780M. Oparty na architekturze RDNA 3 wyposażony jest w 12 bloków CU. Prędkość rdzenia natomiast zależna jest od TDP, może sięgać do 2700 MHz. A jak już o TDP mowa, nasz Ryzen 7 8845HS katalogowo pracuje z TDP na poziomie 45 W. Wartość ta jednak może być zmienna i oscylować w granicach 35 do 54 W. Na wstępie jednak zdradzę, że Geekom nie ogranicza wydajności procesora i możemy skorzystać z jego dobrodziejstw w pełni. Zainstalowana pamięć RAM to DDR5 o łącznej pojemności 32 GB, w dwóch modułach po 16 GB, działająca z prędkością 5600 megatransferów na sekundę. Są to moduły od Cruciala i działają nam oczywiście w tej konfiguracji dwukanałowo. Urządzenie wspiera maksymalnie do 64 GB pamięci RAM. Na magazyn danych posłuży nam dysk M2 NVMe PCI Express generacji 4 o pojemności 1 TB. W moim egzemplarzu dysk jest z produkcji Kingstona w standardowym formacie 2280. W zakresie komunikacji bezprzewodowej mamy do dyspozycji Wi-Fi w standardzie 6E oraz Bluetooth 5.2. Tym razem zaglądać do środka nie będziemy, bo i też nie ma dla nas tam nic interesującego, jest tylko przewidziane jedno złącze na dysk M2, aktualnie obsadzone już przez nasz nośnik 1 terabajtowy. Pamięć działa już nam dwukanałowo i jest w dwóch modułach. Łatwy update oczywiście możemy zrobić, bo urządzenie obsłuży do 64 GB. Należałoby oczywiście uprzednio te dwa moduły podmienić i wsadzić dwa po 32 GB. Dysk M2 standardowy 2280 również możemy wyjąć i w to miejsce włożyć każdy dowolny o większej pojemności. Teraz przejdźmy do portów, jest całkiem ciekawie. Zaczniemy od frontu. Od prawej włącznik, złącze jack oraz 2 razy USB typu A 3.2 generacji drugiej, w tym jedno wspierające Power Delivery do 15 W. A na tyle urządzenia, tym razem od lewej wita nas złącze dla naszego zasilacza, następnie potężne USB 4 z przepustowością do 40 gigabitów na sekundę, mogące obsłużyć spokojnie nawet zewnętrzne eGPU czy na przykład szybki dysk NVMe. Pod nim jedno z dwóch złączy HDMI 2.0. Kolejne miłe zaskoczenie to 2,5 gigabitowy port ethernetowy. Następnie znowu USB typu A 3.2 generacji drugiej, pod nim wolne, ale nadal przydatne USB 2.0 i na koniec USB-C 3.2 generacji drugiej, wspierające zarówno protokół DisplayPort, jak i Power Delivery.
pod nim wspomniany drugi port HDMI 2.0. Jak więc łatwo policzyć, możemy podłączyć do 4 ekranów. Dodatkowo na lewym boku producent umieścił szybki czytnik kart SD. To miły dodatek, pozwoli nam zaoszczędzić niepotrzebnych adapterów. A co otrzymujemy w zestawie? Mocny, bo aż 120W zasilacz. Co ważne, zasilacz jest naprawdę mały. Prawdopodobnie najmniejszy zasilacz 19V, jaki kiedykolwiek widziałem, deklarujący tak dużą moc. W trakcie testów nie nagrzewał się przesadnie. Jest również kabel HDMI oraz zestaw montażowy VESA. Podobnie jak w Bimaxie B5 Pro i większości mini PC chińskich producentów, na start wita nas zainstalowany już system operacyjny Windows 11 Pro w wersji angielskiej. Wybór języka polskiego w początkowej fazie nie jest możliwy. Na szczęście zmiana języka w Windowsie 11 to prosty, banalny wręcz proces. Wystarczy kilka kliknięć, aby cieszyć się interfejsem w języku polskim. Pozostaje pobrać najnowsze aktualizacje i gotowe. System startuje błyskawicznie, a z poziomu menadżera zadań widzimy dodatkowy procesor NPU, czyli wspomniany już układ Ryzen AI drugiej generacji. Zaczniemy klasycznie od dysku. 1TB nośnik NVMe od Kingstona nie wyróżnia się niczym szczególnym. Zalicza solidny wynik, jak to przystało nawet na tańsze rozwiązania zgodne już z PCI Express generacji 4. Z tym poziomem odczytu oraz zapisu danych system będzie maksymalnie responsywny, chociaż wynik dla zapisu danych mógłby być lepszy, szczególnie że mowa tutaj o dysku znanego producenta. Przed testami syntetycznymi zajrzyjmy na chwilę do BIOSu. BIOS jest dużo bardziej przyjazny niż w Bimaxie. Nie oferuje wiele, znajdziemy w nim jednak wszystko co potrzebne. Sugeruję zmienić ilość przydzielonej pamięci dla naszej karty graficznej. Mamy 32 GB pamięci operacyjnej. Warto się nią podzielić i w tym wypadku przydzielić dla karty 8 GB. Będzie więcej przestrzeni na nasze tekstury. W nowych grach będzie miało to spore znaczenie. Pomiędzy trybem Normal a Performance różnic większych nie było, sięgały maksymalnie 5%. Temperatury jednak będą jeszcze kilka stopni wyższe. Na potrzeby dzisiejszej recenzji oczywiście ustawimy tryb Performance. Cinebench R23 na początek to jest multicore, który nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z urządzeniem najwyższej klasy. Szokujący i zaskakujący wynik na poziomie 16300 punktów może robić wrażenie. Ten procesor spokojnie można byłoby połączyć z mocnym eGPU nawet pokroju RTX 4070. Dzisiaj jednak tego sprawdzać nie będziemy. W teście pojedynczego rdzenia Hawkpoint również nie zawodzi i osiąga wynik na poziomie bliskim 1800 punktów. Potrzebujecie odniesienia? Proszę bardzo. Jest to rezultat lepszy od przecież nie tak starej, potężnej i ciepłej desktopowej wersji i9 11900KF, którą używam na co dzień w jednym ze swoich domowych PC-ów, i zbliżony do i5 14 generacji, np. 14400F. Wow! Geekom nie narzuca żadnych limitów TDP dla procesora, działa on z pełną mocą, oscylując w przedziale 50W. Temperatury są wysokie, ale co ważne, nie występuje throttling. To wartości skrajne i w grach takowych raczej nie uświadczymy, zwykle temperatura nie przekraczała 85 stopni. Zobaczcie, mimo naprawdę wysokich temperatur, bo aż 92 stopnie, zegary nie są zrzucane i utrzymują się w granicach mnożnika 42,5 dla wszystkich rdzeni. Kilka słów jeszcze o kulturze pracy. Geekom zastosował tutaj swój autorski system nazwany górnolotnie Ice Blast 1.5. To rozwiązanie inne niż w Bimaxie. Tam mieliśmy turbinę, która zasysała powietrze z góry i tamto rozwiązanie przemawiało do mnie bardziej. To rozwiązanie swoją budową przypomina bardziej to klasyczne, znane z laptopów. W spoczynku jest naprawdę ciche, pod obciążeniem szum będzie odczuwalny i jest porównywalny właśnie z tym, co możemy spotkać najczęściej w gamingowych laptopach. Uwaga, żeby uzyskać pełną moc, pamiętajcie koniecznie zmienić profil zasilania w ustawieniach Windows na najlepsza wydajność. Inaczej moc będzie ograniczona do 30W, a spadki FPS będą mocno zauważalne. Wrócimy do tego jeszcze na przykładzie jednej z prezentowanych dzisiaj gier. Zapotrzebowanie na energię to mocne strony Geekom A8. W spoczynku w pulpicie wartości oscylują w granicach 6-7W. W grach wyniki wahały się w przedziale 65W. W testach syntetycznych dobijały do 75W. Maksymalny zarejestrowany pobór mocy na moim urządzeniu pomiarowym to 96W. Jest to jednak wartość chwilowa.
Fajnym zastosowaniem dla mini PC z tak mocnym procesorem będzie emulacja. Wiem, że o to pytacie, postaram się przygotować dedykowany odcinek poświęcony temu tematowi. Na potrzeby recenzji sprawdziłem, jak nasza kostka poradzi sobie z trudnym w emulacji PlayStation 3. Wszystkie inne systemy pokroju Dreamcasta, PlayStation 2, Wii będą działać bardzo dobrze, często nawet renderowane do rozdzielczości 4K. Sprawdziłem dwie wymagające gry z mojej szerokiej biblioteki tytułów na PS3, Fight Night Championship oraz Tekken 6. Fight Night Championship natywnie działa w 30 klatkach, na domyślnych ustawieniach gra jest idealnie płynna. To jeden z moich ulubionych tytułów na PS3, niedostępny nigdzie indziej. Wygląda dobrze, chociaż oczywiście widać znak czasu, w emulatorze możemy jednak sporo poprawić. Zmieniłem natywną rozdzielczość razy 2 oraz włączyłem filtrowanie anizotropowe razy 16. Teraz jesteśmy na limicie wydajności naszego mini PC, a gra wygląda obłędnie. Jeśli potrzebujecie na przykład do salonu potworka do emulacji wszelakiej, Geekom A8 sprawdzi się świetnie. A pod Windowsem możecie skorzystać na przykład z ciągle rozwijanego RetroBud z dostępem do chyba wszystkich istniejących platform gamingowych. Przeniosłem się na chwilę do salonu, przygotowałem dla Was krótką próbkę na moim 77-calowym OLEDzie. W połączeniu z padem od Xboxa, włączonym filtrowaniem oraz podbitą natywną rozdzielczością, gra wygląda obłędnie. Zobaczcie i ocencie sami. Tekken 6 na domyślnych ustawieniach bez większego wysiłku działa stabilnie w 60 klatkach. Widać, że mamy jeszcze spory zapas po stronie GPU, dlatego ponownie zwiększyłem natywną rozdzielczość, tym razem razy 4 oraz włączyłem 16-krotne filtrowanie anizotropowe. Efekt widzicie teraz na ekranie, gra wygląda dużo lepiej i nadal utrzymuje stabilne 60 klatek. Poszedłem jeszcze o krok dalej i zwiększyłem natywną rozdzielczość razy 8 z włączonym filtrowaniem anizotropowym razy 16 plus najwyższa jakość shaderów. Gra wygląda jak produkcja następnej generacji i bliżej jej do PlayStation 4. Chociaż tutaj oczywiście spadki klatek są już mocno zauważalne. Wspomniałem na początku o graniu w Cyberpunka 2077, to od niego zaczynamy. Rozdzielczość Full HD, ustawienia niskie, FSR włączony. Jeśli liczyliście chociaż na doświadczenie konsolowe i stabilne 30 klatek, to teraz przeżyjecie mały szok. Licznik pokazuje bowiem średnio 100 klatek na sekundę, a co ważne, wartość ta nie spada poniżej 90. Cyberpunk jest więc nie tylko grywalny, zapewnia doświadczenie znacznie lepsze od konsolowego. Jeśli nie potrzebujecie 100 klatek, możecie spokojnie przesunąć suwaki w prawo. Oto tabela z podsumowaniem. A tak prezentuje się porównanie dla trybu wydajności bez limitów energetycznych i oszczędzania energii. Gra nadal pozostaje grywalna, spadki klatek jednak będą już odczuwalne. Zwracajcie uwagę na wspomniane na wstępie ustawienie trybu zasilania w systemie Windows. Nieco starszy Mortal Kombat 11 na Bimaxie B5 Pro w rozdzielczości Full HD na ustawieniach niskich utrzymywał FPS na poziomie 50 klatek. Geekom wynik ten znacznie poprawia. Mortal Kombat blokuje ramki na 60, na ustawieniach niskich widać, że GPU większym torturom nie jest poddawane. Poszedłem więc o krok dalej, najwyższe dostępne ustawienia dla rozdzielczości Full HD. Jakość grafiki jest zdecydowanie lepsza, a FPS utrzymuje się na poziomie 60 klatek. Bardzo dobry wynik. Doom Eternal na ustawieniach niskich w rozdzielczości Full HD w standardowej rasteryzacji średnio notuje klatkarz na poziomie 79 i 1% low na poziomie 46. Możemy więc mówić o bardzo płynnej rozgrywce. Wynik ten z włączonym FSR byłby z pewnością jeszcze o 10% lepszy.
Natywnie jednak Doom FSR nie wspiera i należałoby się posiłkować modami. Wchodząc z ustawieniami na wysokie, nadal możemy liczyć na płynną rozgrywkę i klatkarz bliski 60 fps. 1% low w tym wypadku to 43 klatki. GTA 5 to gra mocno procesorowa, idealnie wykorzystuje zasoby naszego APU. Rozdzielczość Full HD, ustawienia średnie gwarantują doskonałe rezultaty. Klatki utrzymują się na średnim poziomie powyżej 100 z bardzo dobrym 1% low powyżej 80. Czytam Wasze komentarze i do puli dołożyłem CSA 2. W rozdzielczości Full HD na ustawieniach niskich możecie szykować spokojnie monitory 144 Hz. Na popularnej mapie Mirage w rozgrywce treningowej FPS utrzymywał się na poziomie 120-150 klatek, nie spadając nigdy poniżej 110. Mowa więc o idealnie płynnej rozgrywce, nie uświadczycie tutaj żadnego stutteringu, można więc bezkompromisowo grać kompetytywnie. Hogwarts Legacy na ustawieniach niskich w rozdzielczości Full HD z włączonym FSR na wydajność daje radę i to już duży plus. Klatki średnio utrzymują się na poziomie 60, ale są możliwe spadki nawet do 30. Gra jest grywalna i nic więcej, spokojnie można ją tak ukończyć, chociaż nie ukrywajmy, wizualnie sporo traci na niskich detalach i jeszcze z włączonym FSR. Trzeba jednak pamiętać, że ten tytuł niejedną PC-tową kartę graficzną odesłał już na emeryturę. Sam fakt, że gra działa, jest dla mnie już miłym zaskoczeniem. Fortnite to kolejna gra, z którą Geekom A8 radzi sobie świetnie. Nie mamy tutaj FSR, ale jest intelowy XeS, który może działać również na kartach od AMD. Rozdzielczość Full HD, ustawienia niskie plus XeS w trybie wyważonym. Średnio mamy 75 klatek, a 1% low utrzymuje się na poziomie 50 klatek. Dobry wynik jak na mini PC, zdecydowanie można komfortowo grać. Na koniec wydany niedawno Stalker 2, najniższe dostępne ustawienia graficzne i rozdzielczość Full HD, FSR włączony w trybie zrównoważonym. Nie obiecywałem sobie nic, ten tytuł daleki jest od wzorowej optymalizacji. Jest jednak całkiem dobrze. Średni FPS utrzymuje się na poziomie 50 klatek, występują jednak okazjonalne stutteringi. Co widać dobrze na przykładzie 1% low poniżej 30 klatek, grać można, dla mnie jednak te wartości są już nieakceptowalne i polecam ten tytuł omijać. Ostatnie dwa tytuły pokazują dobrze, z jak mocnym mini PC mamy do czynienia. To gry AAA, do których testów zwykle nawet nie warto podchodzić w przypadku zintegrowanych układów graficznych. Przypominam również, że mamy szybki 2,5 gigabitowy port ethernetowy oraz szybkie złącza USB, co pozwoli łatwo przekształcić tego mini PC w domowy serwer i to w dodatku z niskim apetytem na energię. Dziękuję raz jeszcze Geekbuying za nadesłanie próbki do testów i przypominam, że niezbędne linki zostawiam Wam w opisie filmu. To na dzisiaj wszystko. Jeśli macie pytania odnośnie Geekom A8, proszę zadawajcie je w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału, bo już wkrótce druga część materiału o nowym, starym 486, o który prosiliście. Myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam, Mani z kanału Manitech.